Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak tworzę kulturę płynną Cordycepsa i jak szczepię płytki agarowe tą samą kulturą. Zaczynam od tego, że kulturę zakupiłem w 10 ml strzykawce i strzykawkę odkażam alkoholem 70%. W międzyczasie muszę odkazić również porty iniekcyjne, za co zabiorę się właśnie za moment. Psik, psik i porty iniekcyjne odkażone. Teraz zakładam igłę. Igła jest sterylna. Starają się tutaj zachować sterylność, żeby nie zakazić grzybni. Ale na wszelki wypadek jeszcze odkażam ją, sterylizuję ją w ogniu. Do bazy pod kulturę płynną wpuszczam około 10 ml grzybni ze strzykawki. Do jednej i do drugiej. Zrobiłem 2 sztuki z uwagi na to, że gdyby z jedną się coś podziało niepożądanego, to zawsze zostaje druga. Też odkażanie igły między jednym a drugim. Sterylizacja w ogniu i hop, kolejne 10 ml do drugiej bazy. Kilka słów o bazie. Baza to 2,5% roztwór wody i jasnego ekstraktu słodowego. A w tym momencie biorę się za szczepienie też mojego Cordycepsa na płytki agarowe. Odkażam sobie te płytki z uwagi na to, że były w lodówce w niesterylnym środowisku i po odkażeniu staram się po kropelce góra 2 na sam środek płytki umieścić. Przed tym oczywiście sterylizacja igły na palniku i staram się, hop, chyba się udało, i druga płytka zrobione. Teraz tylko muszę zabezpieczyć płytki przed dopływem powietrza. W tym celu używam taśmy ogrodniczej do zabezpieczenia miejsca szczepień drzewek. To jest taka trochę grubsza folia spożywcza, ale w fajnych 3 cm rolkach. Na koniec pozostaje schować grzybnię do lodówki niewykorzystaną. Myślę, że jakiś czas jeszcze może sobie poczekać. I opisać wszystkie płytki i kultury płynne. Kultury płynne, zwłaszcza na etapie przerastania grzybnią, muszą być mieszane, zwłaszcza Cordyceps. W tym celu używam mieszadła obrotowego. Po prawej stronie w słoiku widać jest taki metalowy drążek wrzucony, który, kładąc go na podstawce i ustalając obroty, miesza pięknie naszą grzybnię. I tak codziennie, albo nawet 2 razy dziennie. Cordycepsa, ciąg dalszy. Mieszam właśnie płynną kulturę Cordycepsa, którą zaszczepiłem około 6 dni temu. 6 dni temu. Mam 2 takie kultury i widać, że tutaj się już zaczyna sporo na nich dziać. To znaczy Cordyceps już zaczął przerastać rand, miejsce łączenia płynnej kultury ze słoikiem i całkiem sporo tam się dzieje w środku. Jest sporo tej grzybni już namnożone, więc najwyższy czas, żeby jutro zaszczepić podłoże. A żeby to wykonać, muszę przygotować podłoże. Samo się nie zrobi, więc zaczynam. Taki mały przerywnik. Tak wygląda oto pożywka agarowa z Cordycepsem.
jedna i druga, którą na filmie przed chwilą widzieliście, jak szczepiłem razem z płynną grzybnią. Po około 10 dniach tak wygląda. Już od 3 dni wylądowała w lodówce, ponieważ nie chcę, żeby się za bardzo rozwinęła, przerosła, straciła wigor. I jak widać, bardzo ładna chmurka. No niestety troszkę woda skondensowała na wieczku płytki. A ja zapraszam Was na kolejny epizod, w którym będę przygotowywał podłoże, na którym zaszczepię moją kulturę płynną. Do zobaczenia.